Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bimboy. Dziś mamy poniedziałek i fajną paczkę w sumie. Tak? No tak. Zacznijmy od eventów. To samo co zwykle. Teraz wprowadzę taki standard, że... Czy inaczej. Pracuję z chłopakami nad kalkulatorem pozycji. Inaczej. Jak to wam wytłumaczyć? Aha, pracuję nad kalkulatorem takim, w którym będzie priorytetował określone skille na daną pozycję, żeby łatwo było dodać, żeby nie były pytań, jakie skille. Oczywiście tutaj pomijamy gości, którzy... Ktoś tam z was lubi dryblować, lubi robić sztuczki. No to takie osoby pomijamy, niestety, bo do prostego futbolu, jaki preferuję ja i chyba większość tutaj zebranych tutaj w Zabrzu. Prosty futbol, to za dużo guzików, także to niestety sami będziecie musieli sobie dodać te skille. Natomiast tutaj skupimy się na tym kalkulatorze, na którym pracuję. Skille będziecie sobie wybierać na przykład środkowy obrońcę, prawda? Będziecie sobie wybierać środkowego obrońcę i będziecie te wszystkie skille, które on posiada, wbijać i aplikacja wam zasugeruje 5 skilli, które są według mnie, prawda? Bo będzie waga skilli, według mnie najbardziej adekwatna na jego pozycję. I myślę, że coś takiego się przyda wam i mi, bo czasem myślę sobie, jaki tu skill dodać, nie? No, a tak to już wszystko będzie na szybkości, tak jak z tym kalkulatorem dla obrońców. Niektórzy mówią, że troszkę tam to nie działa, że tak nie powinno być, że trzeba nim zagrać, bo to są różne playstyle obrońców, jak defensive fullback, jak destroyer, jak build-up. No, mi to jest obojętne i jakoś tam na uwagi nie zwróciłem. I to pode mnie zrobiłem ten kalkulator, jeśli chodzi dla obrońców. No a jak ktoś chce, to może korzystać. To raz. I odnośnie tych skilli, to zrobimy tak, że pozycje, które będzie można dodać, znaczy skille, które będzie można dodać do danych pozycji, to będą takie pozycje. Będzie środkowy obrońca, będzie lewy, prawy obrońca ofensywny, lewy, prawy obrońca defensywny, będzie defensywny pomocnik, będzie CMF ofensywny, będzie CMF defensywny, AMF będzie prawy, lewy pomocnik, będzie też środkowy napastnik i będzie też second striker. Tak, i to jak mówię, że to bez żadnych sztuczek. Jak załóżmy, mamy tutaj jakiegoś piłkarza pokroju Kvaratskhelia, prawda? Jest Kvaratskhelia, ma double toucha, soul control, no nie ma flip-flapa, nie? No, żeby ulepszonego mieć double toucha, no to tutaj normalnie jak ktoś drubluje, powinien dodać mu flip-flapa, no ale w aplikacji no nie dodam mu, bo nie uważam, jak nie gram na jakieś triki albo coś, się bawię, no to nie uważam, że to był taki mus dla niego, nie? No, chociaż to jest urodzony dribbler, ale ja, no mówię, no będę chciał się skupić troszkę inaczej. Tak, wracając tutaj, będzie CF, second striker, prawe, lewe skrzydło, nie? No i tam będziecie sobie wybierać, będziecie skille zaznaczać, które dany zawodnik ma i wam wyskoczy skille, które ja dodałbym w pierwszej kolejności 5. To taka aplikacja, tylko jeszcze myślę nad nią i potrzebuję trochę więcej czasu. Tak, to chyba tyle, nie? Takie coś. To będzie narzędzie, z którego ja będę korzystał. Tak jak z tego kalkulatora dla obrońców. Jak ktoś będzie chciał, to też może korzystać. Dobrze, wróćmy do dzisiejszej paczki. A, i jeszcze kolejny taki format przyjąłem, że w poniedziałek, czwartek będziecie dostawać opis paczek. Myślę, że wtorek lub środa dostaniecie opis na tą chwilę. Opis też dostaniecie filmik kolejny
danym zawodnikiem, który uważam, że z tej paczki jest fajny i warto mu dodać skille, no to sobie pokażę, jak go ja bym wytrenował i pokażę, które skille bym dodał, prawda? No a ktoś powie na przykład, no B-Boy, no ale tu Kenneth Zeigbo też mu należą się skille, też można go wytrenować, czemu nie pokazałeś? No to jak tak uważa ktoś, no to sobie zrobi sam. A jakie skille, no to właśnie po to będzie ten kalkulator, żeby sobie wrzucić jakiegoś starego zawodnika, czy jakiegoś zawodnika, którego nie opisałem, bo uważam, że mi nie pasowałby na przykład z tym, nie dodawałbym mu skilli, bo bieda tutaj jest w tym zespole. Tu nie ma nigdy pieniędzy, nie? No i tyle, nie? Ja trochę oszczędny jestem, ale no mówię, no który warty jest uwagi zawodnik, no to dodam mu skilla, jak ktoś nie, no to pieniędzy nie ma w tym zespole. Dobra, przejdźmy do eventów, to taki tutorial. No i po czwartkowej paczce myślę, że chciałem wam w piątek, sobotę czy niedzielę wrzucić jakiś filmik odnośnie nie wiem, czegoś gameplayu, jak to coś zrobić, jakbyście chcieli coś zobaczyć, jak coś wykonuję, no to dajcie znać w komentarzu, to może coś tam wam wrzucę, jakiś filmik na weekend, a może wam pokażę, jak lagę się robi, bo to nie jest takie łatwe, no to bym zrobił film na temat lagi, bo to nie jest takie hop-siup, jak się wydaje, nie? Tylko wybija do przodu, nie? No właśnie nie i pokażę wam, w jaki to sposób robić skutecznie. Dobra. Nie wiem, czy ktoś tak będzie grał. To jest futbol totalny. Jak ktoś będzie chciał, no to będzie grał, nie? Jak nam w lidze idzie? Idzie nam bardzo dobrze. Turlam się. Trochę tych meczów już mam rozegrane ponad setkę od czwartku. Coś tam się grało, nie powiem. ale już są ciężary. To już się cały czas mierzy z kimś top 100, top 1000. No tutaj akurat z nim wygrałem, ale to są już ciężary, nie? Dobre chłopaki, bardzo dobre chłopaki są i im dalej, im wyżej, tym wiecznie jest ciężko, nie? Ciężko i te punkty, ja chcę wygrywać, przeciwnik mój nie chce, żebym ja wygrywał i w jedną i w drugą stronę tak jeździmy. Dobra, przejdźmy sobie do tego, przejdźmy sobie do tych eventów w końcu. Co dzisiaj mamy? O, to czwarte kwalifikacje rundy pierwszej. No, to nie wiem, to ja to robiłem chyba. Nie wiem, czy to muszę robić, czy nie. Ja którymś tam... Które kwalifikacje robiłem, tylko nie pamiętam, które. Ale to macie tak, 50 końców, 1000 football pointsów, 2 skille nawet, 50 000 GP. No jest zabawa, można się pobawić. Może dzisiaj sobie pogram. To pewnie nie, ale dobra. To było tutaj. Hiszpania. 50 końców i 3 skille. No i to tyle. No i tutaj też Hiszpania. O, jest trening pozycji. Jest trening pozycji i 60 000 GP pointsów. Dlaczego chciałbym się z wami podzielić na temat tej lagi z obrony? No bo uważam, że teraz, gdy ten jest nowy trener Xabi Alonso, no to zobaczcie. Dlatego tak dobrze mi idzie, to druga sprawa, ponieważ większość ludzi będzie grało teraz na Quick Counter, a na Quick Counter, gdy atakujesz, to mnie nie interesuje, nie? Ale tutaj mnie interesuje natomiast. Do obrona stoi bardzo wysoko i laga z obrony wyrzuca piłkę czasem na 20-25 metr, także ta obrona przeciwnika musi się głęboko cofnąć do swojej defensywy, tak czy siak,
No i tam walka jest o piłkę w powietrzu z Behemotem, nie? Z Behemotem, z Kolerem, z Calvertem Lewinem, z Sorlotem. Tam już nie ma żartów, tam jest piekło dla obrońców. No i summa summarum, ta piłka jest zbijana zazwyczaj przez moich napastników wysokich i w ten sposób robimy akcję, nie? Druga sprawa, że jeśli nawet ten pojedynek jest przegrany, to bardzo często przeciwnik robi błąd i tak podaje do mnie, i tak podaje do mnie. Albo nawet gdy ten przeciwnik jest, gdy ta piłka jest, gdy walczą o piłkę, no i czasem gdzieś tam krzywo wywalczą, to też macie akcję, prawda? A przy okazji przenosicie ciężar gry na połowę przeciwnika. Niech się tam dzieje, a wszystko fajnie jest, dlatego że quick counter, jak widzicie, gdy zdobywacie posiadanie, palnik na bramkę, wszyscy gonią, to mi pasuje. I to jest najważniejsze. I tutaj jest najważniejsze, bo jeśli wy odbierzecie piłkę przeciwnikowi, no to normalnie człowiek rozgrywa, prawda? Podania, gdzieś tam miksem, dolne, prostopadłe. A mu to na rękę jest, że wy sobie klepiecie, bo drugi przeciwnik gra właśnie quick counter i on tylko czeka, żebyście sobie klepali w obronie, bo to jest naturalne środowisko dla nich, ale wy wtedy laga i hej, cześć, na razie, nie? Dobra, no to tyle odnośnie jakiejś śmieszkowej taktyki. Dobra, lećmy dalej. Lećmy sobie opisać paczki. Tu masz pas, gdzie ty wchodzisz? Tu Majno jest też. Tu nie ma nic, po co ja tu wchodzę? A, to może promocja jakaś. A dawno nie było w sklepie tej promocji na końsy. Nie wiem, czy właśnie jest teraz. Może być teraz, że darmowe są. Ja tam w sumie opłacam ten PlayStation Plus, a nie wiem po co. Nie mam kompletnie pojęcia, chyba dla 300 końców, nie? A, nie. To jeszcze nie. Teraz jeszcze poczekamy sobie na tą promocję. Ale jak ktoś nie ma PlayStation Plus i ktoś nie wykorzystał tego bonusu między marcem a czerwcem, no to tutaj wbijajcie. Tutaj macie końce. Ile to było? Chyba 300. Chyba 300 końców. O, dodatkowa zawartość 300 monet macie, także sobie wbijacie, bierzecie co wasze i tyle, nie? Tak. Dobra. Wróćmy do składu. Ja muszę doładować coś dzisiaj sobie też. Tam bawimy się w taką zabawę, że ktoś tam bitsuje 100 bitsów, to losujemy i w ten sposób ja losuję z tej najlepszej paczki, żeby była zabawa, nie? No i tyle. Było mnie nie stać. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj na tą paczkę. Mamy teraz... Coś mnie tu bierze, ten jakiś kaszel. Mamy teraz paczkę hiszpańską tutaj napadziorów. Ale to przejdźmy do studia w Grudziądzu. Halo Grudziądz. Głos mi się zmienił. Całą noc w robocie, nie? Halo Grudziądz. Dobra, jesteśmy. Dobra. Mam to wszystko już ustawione. Czyli tak. Zaczynajmy od Griezmana. Griezmann Whole Player. Aktywny będzie na LWF-ie, AMF-ie i SS-ie. Jak go wytrenuję, to wam pokażę jutro, czy tam pojutrze, ze skillami, jakie bym dodał. Natomiast co on ma? Bardzo dobrą kontrolę piłki. Tak jak widzicie, nie wiem, czy mam opisywać. Bez sensu to, co będę opisywał, to co widzicie. Nie wiem. Bardzo dobre ma type possession. Finishing ma wysoki, ale to jest koleś, który... Nie wiem, jedna edycja strasznie mnie męczyła. Strasznie mnie męczy ten koleś. Był taki w różowych włosach. Karta i... No nie lubię przeciwko niej grać, nie wiem dlaczego. Strasznie ten koleś jest dobry, ten Griezmann, jak ktoś go potrafił wykorzystać.
Czyli tak, skille ma do podań, do wrzutek, do podań 1, first time shoot i coś do kipek, nie? Double touch. Troszkę speed. Ten speed i to przyspieszenie, jeśli gracie Griezmannem czy kimkolwiek innym, to też ten speed nie będzie istotny, gdy wy będziecie dużo dryblować, zmieniając kierunek. Bo czym jest speed? Speed jest prędkością maksymalną, a czym jest przyspieszenie? To jest czasem, który potrzebujecie, żeby uzyskać na prędkość maksymalną. I bardziej, jeśli lubicie dryblować dużo, gdzieś tam w gąszczu, zwolnić, przyspieszyć czasem, zmian na kierunku, no to tutaj ta wartość przyspieszenia jest dla was bardziej istotna, bo praktycznie nigdy nie dojdziecie tutaj do maksymalnej wartości. Oczywiście, że będą momenty, gdy już potrzebujecie tego speeda, ale to no, przy driblingu raczej przyspieszenie jest bardziej istotne niż sam speed. Znaczy nie mówimy o driblingu na wprost, nie? Dribbling na wprost. No nie dribbling, tylko mówię o takich zmianach kierunków, nie wiem co, metr, 2, 3. To raczej skupcie się na przyspieszeniu. I Griezmann jest bardzo dobrym piłkarzem, jeśli chodzi o granie na przedpolu. Dużo ma podań dolnych, 80 i ja go wam polecę. Skille można mu dodać, ja wam pokażę jutro. Fajny traf, o 101. Ile on ma na maksie? 101 będzie miał na maksie. Proszę bardzo. Ocampos, typ running flank, czyli czasem wejdzie nam w pole karne do środka. To nie jest prolific winger i dlatego nie grałbym nim na lewej czy prawej pomocy, raczej na skrzydle. Tutaj RWF, LWF. I słabsza noga jest high. Skille do strzałów, do przerzutów i fighting spirit. Trackback. On nie wygląda jakoś tutaj zachęcająco, jak widzicie. Ale też wam pokażę, jakie skille bym tu dodał, bo może zagrać na jednym i na drugim skrzydle. Może dokręcać z jednej nogi ze swojej prawej, grając na lewym skrzydle, a grając na prawym skrzydle może dorzucać pole karne i to bardzo dobrze. Atrybuty nie wyglądają tak jakoś mega zadowalająco, ale on jest wysoki, 1,87 m wzrostu i bardzo często będzie schodził do środka, żeby zamknąć dośrodkowanie. To jest fajny piłkarz. To jest fajny piłkarz, tylko trzeba się nauczyć grać troszkę takim wyższym piłkarzem skrzydłowym. I tyle. Low pass o 7,8, lofted pass 7,6. Mogłoby być wyżej, ale to nieźle, naprawdę nieźle. Tylko trzeba zrozumieć, no, że facet jest wyższy i nie będzie miał wysokiego takiego balansu mega. Cygankow, temu też możemy dodać skille. Też, tylko że problem jest taki, że to jest raczej typ już stricte gościa, który lubi podryblować z piłką, mimo że ma niski balans, ale ma lewą nogę, co pozwoli mu na to, żeby wjeżdżać w pole karne i uderzać po długim. Skille do strzałów, one touch pass, nawet do wrzutek ma słabszą nogę high. I tutaj bym go raczej widział jako taki koleś, który zamyka akcję z prawej strony. Też mi się podoba. Mimo to, że nie ma jakichś wybitnych skilli, ale to temu bym dodał. Bo atrybutami się broni. Mimo, że niski offensive awareness, ale to podoba mi się ten koleś też. No i Sorloth. Jak wiecie, Sorloth jeden z najlepszych napastników w grze dla mnie, jeśli chodzi o grę z przodu. O walkę w powietrzu, walkę fizyczną i generalnie taki, wiecie, prawie 2 metry wzrostu, 90 kg wagi, speed, przyspieszenie na mega poziomie. Ja bym troszkę inaczej zrobił. Słabsza noga high, skille do strzałów i do walki w powietrzu. No, Sorloth to jest jeden z moich ulubionych zawodników. Ta karta jest ciut lepsza od mojej. Chyba coś tam ja sprawdzałem, to moja ma chyba więcej przyspieszenia, a ta ma chyba więcej coś tam. A możemy sobie porównać, jak chcecie. Ale generalnie wybrałbym tą kartę. Jakbym miał wybierać, to ta mi się bardziej podoba. Ja mam tą kartę. I tak wygląda, wiecie? Offensive awareness wyższe, główkowanie wyższe i to mnie najbardziej interesuje, nie? Z kolei jest
niższe przyspieszenie, nie? Mój ma troszkę lepsze przyspieszenie, ale summa summarum 6 punktów na korzyść... Nie, 3 punkty na korzyść, te istotne punkty, prawda? 3 punkty... Nie, 4. Low pass też się liczy. 4 punkty po stronie tej nowej karty. Tak. 4 punkty, 4-0 dla tej nowej karty. Wolałbym raczej tą nową kartę. Ale to nie będę losował. Ferran Torres to jest też typ Romy Flanka jak ten poprzedni Ocampos, tylko że ten jest niższy. Troszkę, ale nie jest najgorzej. I może zagrać na prawym, lewym skrzydle. Jest troszkę niższy, ale już ma kontrolę, przyspieszenie, szybkość i ten balans lepszy niż Ocampos. I to też taka hybryda. I on wrzuci i uderzy też na bramkę. Słabsza noga high, skille do kiwek. Podanie dołem, przerzuty i wrzutki. Też mu dodamy skille, też pokażę wam, jak bym trenował. Vinicius. Vinicius. Bardzo często go widzę tutaj u przeciwnika. Mega szybki, mega kontrolny piłką, mega balans i mega męczący jest. Jak już się puści go, to się nie dogoni. Tylko minus jest taki u Winiego, że no słabszą nogę ma na poziomie medium. To jest jego największa wada. Tutaj nie widziałbym jakichś większych wad. Mógłby się może trochę nie, kicking power nie. Może podkręcanie troszkę większe. Ale nie ma co wybrzydać, naprawdę. Skill oczywiście do kiwek i do podań dołem, true passing, acrobatic finishing, zagranie piętą i tyle, nie? Oczywiście go też wam pokażę, jak bym go rozwinął, bez sztuczek, bez niczego. No mega piłkarz, mega piłkarz. No roaming flank to jest chyba jedyna taka pozycja dla mnie osobiście, roaming flank to dla mnie jedyna taka pozycja, w której to musi być koleś, który drybluje, tak mi się wydaje, że nie widzę tutaj zawodników, no może poza tym takim typem jak Ocampos, który jest wysoki, potrafi zawalczyć w powietrzu, ale roaming flank to jest właśnie taki koleś, który zawsze mi się kojarzy z dryblerem, nie? To jest pozycja po prostu nie dla mnie kompletnie roaming flank. Musi dryblować, musi biegać z piłką. To jest taki typ zawodnika. Super Vinicius. Sergio Camelo, to tego sobie odpuszczamy na Padziora, bo skilli ma mało i tyle. No. Nie chcę go opisywać, bo do śmietnika. Nico Williams, prolific winger. No i tu z kolei jest tak, że plus jest taki, że Nico ma 2 nogi. Właśnie. Troszkę sobie o nim powiemy teraz. Wysoki balans. Type possession też jest ok. 8-9. Szybkość przyspieszenia, coś jak typ jak Diaby, tylko że ma 2 nogi i może na prawym, lewym skrzydle zagrać. Raczej sam go widział, bo w pomocy go nie widzę, przez to, że no nie ma skilli żadnych do podań. Generalnie wszystko do driblingu, ale czy dodałbym mu skille? Jeśli potrafiłbym dryblować, robić sztuczki, szybko biegać, lubić to, no to poszedłbym w to tutaj. Ale jeśli nie, że gram taki toporny futbol jak gram, no to już dałbym sobie z tym spokój. Także raczej bym to odpuścił. Dobra. To jest, tak mówię, dla ludzi, którzy lubią dryblować. Weźmy sobie teraz Figo. Luis Figo, ja mam epic wersję i bardzo lubię nie grać na gdziekolwiek, bo facet ma wszystko, jest stworzony do tego, żeby dryblować, troszkę niski balans, ale to ja mówię, ja rozwinę po swojemu. Ja generalnie go traktowałem jako gościa, który mi dorzucał w pole karne i tam się sprawdza u mnie. Zawsze noga high, skille do wrzutek, do podkręcania, do podań dołem, do strzałów i coś tam do dribblingu. Także Figo wam polecę, bo to Figo. I słuchajcie, z tymi legendami jest tak, że szukamy tych atrybutów
Tutaj +2, offensive awareness niższy o 4, low pass tam niższy o 2, strzał gorszy o 5. Słuchajcie, tutaj z tymi jest już naprawdę z tymi legendami, epikami czy boosterami jest tak, że każdy i tak pójdzie w tego zawodnika, który ma do niego jakąś tam, nie wiem, którego kiedyś lubił i kojarzy mu się dobrze i lubi nim grać, także tutaj to nawet bym się nie sugerował, który jest lepszy, czy Saviola, czy Owen, czy Romario, to jest takie po prostu, ktoś lubi Saviola i tak go weźmie, nie? Ktoś lubi Figo, weźmie Figo, Kluiverta, pewnie. To jest taka sprawa, bo to są wszyscy dobrzy piłkarze, tylko że trzeba dobrze ich wykorzystać, no bo każdy mam przykład na przykład, Kluivert, deep lying forward, wcześniej był chyba Fox in the Box, tak? To mi się kojarzy. O Jezu. Kluivert, weźmy Kluiverta, to jest deep lying forward, już wielu ludzi zobaczy na niego. Ale niski speed i przyspieszenie. To już on jest skreślony, że słaby, ale weźcie pod uwagę, że facet ma prawie 1,90 m wzrostu, speed, przyspieszenie nie porażają, ale natomiast finishing i ofensywa jest naprawdę na wysokim poziomie. Wysoki physical kontakt, główkowanie, jump, to wszystko fajnie wygląda. Dwie nogi ma. I tak. Skille do strzałów, one touch pass do podkręcania, naklesz jeszcze jest. Główkowanie, brakuje aerial, od razu widzę. No i to jest też bardzo dobry piłkarz. No, trzeba go po prostu dobrze wykorzystać. Deep lying forward tego formatu. Słuchajcie, macie teraz darmowego z tej bajki, ten Blue Lock, Harry'ego Kane'a. Weźcie go sobie i pograjcie mi trochę, bo on ma gorszy speed, gorsze przyspieszenie. Harry Kane no generalnie jest gorszy niż Kluivert. I jak Kane wam się fajnie gra, no to mega wam podejdzie Kluivert. Tylko mówię, to nie jest tym napastnika, który będzie się ścigał. No nie ma szans. On ma inne zadania trochę na boisku. Dobra, przejdźmy sobie do tego. Przejdźmy sobie teraz do Savioli. Saviola. No, Saviola jest typem piłkarza, którego ludzie lubią. Znaczy nie chodzi mi o same nazwisko, tylko chodzi mi o profil, który jest szybki, ma przyspieszenie, ma balans i ma wysoki finishing i generalnie hej, na razie, cześć, nie? Minus, słabsza noga, na pewno, jest medium. To jest minus. No i co, skille ma nawet główkowanie, ma do kiwek, first time shoot, zagranie piętą. Też go sobie rozwiniemy. Ale to też mówię, wpisuje się na pewno w metę, czy tam gorszy, czy lepszy od innych tych zawodników stopu, nie chcę tego porównywać, to już sami będziecie wiedzieć na pewno. No generalnie taki piłkarz. Jakby wydało na przykład Konami jakiegoś zawodnika, inną legendę, załóżmy Japsztama, to ja bym poszedł po niego, bo go lubiłem, czy Rio Ferdinanda, też go lubiłem. Ja generalnie lubię obrońców. I to już są takie, mówię, minimalne różnice, że raczej kierujcie się sympatią do danego piłkarza niż samymi atrybutami. Dobra, trzymajcie się i do streama. Jutro pewnie nie będzie streama, bo jutro to ja mam dużo roboty. Ale dzisiaj będzie. Na razie, cześć.